Szanowni Państwo, mam wielką radość opowiedzieć o swojej pracy przedstawiciela dyscypliny inżynierii materiałowa wśród humanistów. To praca niezwykła, bardzo inspirująca, o analizach, o badaniach, a przede wszystkim o warsztacie, który czasem bywa bardzo nietypowy. O tych wyjątkowych doświadczeniach będę chciała Państwu dzisiaj opowiedzieć. Zakres mojej pracy i moja fascynacja, równocześnie zakres moich badań naukowych to metale, tworzywa i technologie ważne w historycznym rozwoju człowieka obejmują wiele materiałów. Metale są dla mnie najważniejsze i właśnie o metale chciałabym Państwu opowiedzieć, ale nie tylko metale, bo technologia to również inne tworzywa, które muszą współgrać po to, żeby wyrób metalowy zaistniał. Reprezentuję Wydział Odlewnictwa, ale także konsorcjum jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej, które składają się z wybitnych naukowców, a tworzą razem Centrum Badań Nawarstwień Historycznych. Rozproszone laboratorium i rozproszony zespół specjalistów, wśród których są i geolodzy, przedstawiciele metalurgii, mineralogii i wielu innych dyscyplin, którzy włączają się w zakres badań dla humanistyki. Nasze laboratoria obejmują nie tylko laboratoria na Wydziale Odlewnictwa, ale także na innych współpracujących jednostkach. Nasz warsztat badacza składa się z aparatury typowo laboratoryjnej, do której zabytki przyjeżdżają, ale również czasami wydaje się, że musimy wyjechać w teren i wtedy nasza aparatura musi mieścić się w walizkach. Stąd też, jak widzicie Państwo na zdjęciu, czasami pakujemy nasz sprzęt i jedziemy do zabytków. Tak jak ostatnio na Zamek Królewski na Wawelu, kiedy nasza aparatura zaistniała tam w badaniach wyjątkowych obiektów, o których dzisiaj również Państwu opowiem. A jeden z moich przyrządów badawczych mam dzisiaj za sobą. Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, bardzo zaawansowana aparatura z lampą rentgenowską chłodzoną powietrzem, która znajduje się w środku, która bardzo pomaga nam w badaniach składu chemicznego zabytków metalowych. W oparciu o tę aparaturę przeprowadzamy dużo pomiarów i eksperymentów w terenie. A zakres naszych badań jest szeroki. Badamy dzieła sztuki, wyroby rzemiosła artystycznego, pracujemy przy konserwacji zabytków metalowych, ale także wspieramy rekonstrukcję obiektów po to, żeby były jak najwierniej oddane z punktu widzenia i materiałów, i technologii. Do tych najciekawszych, których wybrałam parę, należą na pewno badania daleko od lądu, 17 km na statku podczas eksploracji wraku zatopionego statku zwanego Miedziowcem, który wiózł niezwykle cenny, jak na tamte średniowieczne czasy, ładunek miedzi. Bezpośrednio dzięki tej przenośnej aparaturze mieliśmy możliwość zbadania obiektów tam, w miejscu ich wydobycia i bezpośrednio po ich wydobyciu. Najwyższe badania, 70 metrów nad ziemią, najwyższa wieża, Kościół Bożego Ciała. Fascynujące badania dzwonów ze studentkami naszego wydziału, które dały nam bardzo interesujące pierwsze wyniki, które zapoczątkowały cykl badań dzwonów i chrzcielnic Krakowa i Małopolski, które prowadzimy do dziś. Badania w katedrze na Wawelu, u stóp ołtarza koronacyjnego, badania płyty kardynała Fryderyka Jagiellończyka, również stanowiące pewien cykl ważnych badań i naszej pracy, która polega właśnie na tym, że laboratorium jedzie do obiektów. To nie tylko obiekty, które przyjeżdżają do nas, ale też cały program badań, który pozwala pojechać do obiektu. No i ostatnie, nasze najnowsze badania w Zamku Królewskim na Wawelu, w Pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, badania zbroi młodego króla Zygmunta Augusta, 13-letniego. Wspaniały obiekt, który mieliśmy możliwość wraz z naszymi współpracownikami obserwować, analizować w kilku cyklach badawczych. Jest to ten moment, kiedy bycie przedstawicielem nauk technicznych z Akademii Górniczo-Hutniczej i badać zabytki jest rzeczywiście wyjątkowy. A więc AGH, nowoczesne technologie, nowoczesna infrastruktura na rzecz ochrony dziedzictwa pozwoliła nam przystąpić do ogólnopolskiego konsorcjum, które zajmuje się właśnie dostosowaniem nowoczesnych metod badawczych, którymi dysponujemy dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Ta infrastruktura rozszerzona jest na zakres europejski i w tym obszarze pracujemy razem z 12 innymi uczelniami wyższymi w Polsce. Stosujemy oczywiście tylko i wyłącznie nieniszczące metody badawcze, ponieważ tylko takie dopuszczalne są dla zabytków. Wobec tego opieramy się na badaniach makro- i mikroskopowych, na badaniach radiologicznych,
metodach ultradźwiękowych, na metodach spektroskopowych badania składu chemicznego, ale oprócz tego wizualizacje, czyli skanowanie 3D, modelowanie komputerowe, symulacje odlewnicze, ale także jako technolodzy zawsze sprawdzamy to eksperymentem, którym weryfikujemy symulacje komputerowe. Nasz zakres badań jest więc bardzo szeroki. A dlaczego metale? Dzisiaj bez metali nie wyobrażamy sobie współczesnego świata. To zarówno medycyna, przepływ ciepła, przepływ energii, loty kosmiczne, sztuczna inteligencja, no i to, co nas otacza, czyli biżuteria, obudowy telefonów komórkowych, laptopów, motoryzacja. A jak było kiedyś? Jak było w średniowieczu? Czy metale również były niezastąpione? Oczywiście spełniały również swoje ważne zadanie w życiu codziennym, w transporcie, w przedmiotach dekoracyjnych, w przedmiotach kultu, ale także w budownictwie i w handlu. A cofnijmy się jeszcze wcześniej. Jak było w pradziejach? Czy metale w pradziejach miały swoją istotną rolę? Wtedy, kiedy zostały odkryte, kiedy człowiek pierwszy zafascynował się najpierw tym kamieniem, o którym jeszcze niewiele wiedział, kolorowym, odróżniającym się spośród innych, który powoli nauczył się obrabiać. Bardzo szybko nauczył się wyrabiać z niego narzędzia, broń, elementy uprzęży końskiej, oczywiście ozdoby, przybory toaletowe i przepiękne naczynia. Temat fascynujący i właśnie dlatego zajmuję się pradziejami. Tutaj pojawia się nasze trudne słowo archeometalurgia. Trudne, ponieważ łączy archeologię, metalurgię, ale też wiele innych dyscyplin. I tutaj podstawowym hasłem jest interdyscyplinarność. Fascynacja wielu specjalistów danym tematem, który pozwala na wymianę myśli i wzajemną inspirację, która prowadzi do całkiem nowych wniosków, niż gdyby badacze ci pracowali oddzielnie. Prowadzi to do szerokich badań, ale również do eksperymentów, które prowadzimy. W tym właśnie obszarze na styku nauk mamy swoje miejsce. To szereg badań analitycznych, ale również eksperymentów, które są prowadzone po to, żeby zweryfikować efekty pracy analityka. A najstarsze znane człowiekowi metale to oczywiście złoto i miedź, te, które pojawiają się na arenie metali jako pierwsze, a potem stopy, na przykład najbardziej znany, popularny brąz, czyli stop miedzi i cyny, który dokonał wielkiej rewolucji technologicznej. Na jego podstawie opiera się rozwój wielu cywilizacji. Tym właśnie okresem, kiedy pojawia się brąz i rozwija się technologia, zajmujemy się najchętniej. Ale oczywiście te badania w którymś momencie muszą być oparte nie tylko o same obiekty, ale również o cały proces technologiczny, który wiąże się z badaniem technologii, z badaniem minerałów i właśnie jeśli popatrzymy na historię, to pierwsze badania tego typu zapoczątkowane zostały jeszcze w XVIII wieku. A słynny badacz John Percy był badaczem hutnictwa, który zostawił tutaj niezwykle ważne zasługi dla rozwoju tej nauki. Pierwsze badania analityczne, które zostały wykonane w zakresie badań wyrobów archeologicznych, miały miejsce pod koniec XVIII wieku i zostały opublikowane na odczycie Martina Klaprota w Berlinie w 1795 roku. Ale Kraków na arenie polskiej też ma swoje wielkie zasługi. Tutaj właśnie dokonano pierwszej polskiej analizy zabytków metalowych. Na arenie Akademii Umiejętności zostały opublikowane w 1877 roku. Dokonał tego hrabia Szembek wraz ze współpracującym z nim nauczycielem chemii i mineralogii ze Szkoły Rolniczej w Czernichowie. Widzimy raport z tych badań w czerwonej ramce, wyniki badań, jak to wtedy nazwano, wypadki rozbioru chemicznego wyrobów metalowych, 11 na ten cel przygotowanych zabytków z gabinetu archeologicznego Akademii Umiejętności. Mamy więc przed sobą pierwszą w historii polskich badań analizę chemiczną dla zabytków archeologicznych przeprowadzoną. My dzisiaj, jak powiedziałam, badamy zabytki metalowe w szerokim kontekście. To nie tylko sam obiekt, ale to sposób jego wytworzenia, czyli forma odlewnicza, czyli tygiel, w którym został stopiony metal, odpady w postaci żużla, półprodukty, surowce, nieudane wyroby, ale także dysze, które pozwalały uzyskać w piecu wyższą temperaturę. Skąd czerpiemy materiał badawczy? Czasami z depozytów muzealnych, czasami bezpośrednio z wykopalisk archeologicznych. Muzea, które z nami współpracują, udostępniają nam do badań zbiory, które dotąd nie były, czy nie budziły takiego zainteresowania, a może też brakowało specjalistów i metod badawczych, którzy chcieliby badać odpady, żużle, fragmenty form odlewniczych. My z tej układanki, jak z puzli, jesteśmy w stanie zbudować historię.
A to, co interesuje nas bezpośrednio na wykopaliskach, to z jednej strony pracownie odlewnicze, tam gdzie mamy pełny kontekst pracy dawnych technologów, albo cmentarzyska, które są niezwykłym obiektem, który jest świadectwem dawnej pracy osób, które zajmowały wysoką pozycję w hierarchii społecznej. Kilka takich przykładów można by tutaj przytoczyć z terenu dzisiejszej Polski, między innymi słynny grób odlewnika z Legnicy z zachowanymi fragmentami jego wyposażenia, co świadczyło z jednej strony o pozycji społecznej, z drugiej strony o pewnej własności tego typu wyrobów, które mogły być zdeponowane w tym właśnie grobie. Inny przykład, który omówię trochę szerzej, to grób odlewnika z Wielkopolski, z Karca, gdzie również zachowane były formy odlewnicze, ale nie tylko formy, były również surowce, co świadczyłoby o tym, że mamy do czynienia również technologa, który sam wykonywał formy do późniejszej pracy odlewniczej. Na tym chciałabym się skupić trochę więcej i przedstawić wyniki badań nie tylko moich, ale również moich współpracowników, między innymi geologów, którzy analizowali te elementy pod względem mineralogicznym, formy zarówno kamienne, jak i dla porównania formy gliniane, ponieważ technologia mówi, że w tym okresie stosowano i jeden, i drugi materiał do produkcji form. Zestawione fotografie pozwalają nam pokazać, jak wygląda tekstura tych materiałów, jak wygląda powierzchnia, czym się różnią. No i wchodzi nowoczesna aparatura i współczesna analityka, badanie składu chemicznego. Większy kuzyn aparatury pomiarowej, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, laboratoryjny, pozwala bardzo dokładnie wybrać punkt pomiarowy, udokumentować go i wykonać badanie składu chemicznego, na przykład w postaci mapy. Badanie ceramiki w ten sposób pozwala nam zachować ślady metali, które zachowały się w takiej formie odlewniczej. Dla nas jest to odpowiedź na pytanie, czy ona była używana, czy jest tylko pewnego rodzaju symbolem, który nigdy nie został wykorzystany w pracy. Rozkład pierwiastków, który widzimy, rysujący się dokładnie w kształcie wnęki formy, pozwala nam uzmysłowić sobie, że faktycznie ta forma pracowała, więc do grobu został złożony przedmiot, który funkcjonował za życia osoby tam pochowanej. Wchodzimy w coraz dalej, w coraz bardziej specjalistyczne badania. Mamy elektronową mikroskopię skaningową i analizę składu chemicznego w mikroobszarach. Jak widzimy, nie pobieramy próbek, ale badamy całe obiekty, które montowane są w komorze spektrometru, czy tak jak tutaj widzimy w komorze mikroskopu skaningowego. Na tej podstawie obserwujemy powierzchnię, topografię powierzchni i w dokładnie wybranych mikromiejscach możemy zrobić analizę składu chemicznego. Dla porównania widzimy obraz dla formy kamiennej i dla formy glinianej. I jeszcze bardziej zaawansowane badania radiologiczne, tomografia komputerowa, również wykonana przy udziale pana profesora Tarasiuka z Wydziału Fizyki. Mamy tutaj znakomitą metodę badawczą, która może nam też pozwalać badać dawną technologię. Na tej podstawie widzimy zniszczenie formy, czyli mamy dodatkowy dowód, że forma funkcjonowała. Mamy kolejną metodę i kolejny dowód na jej bardzo silną eksploatację. Widać wyraźnie zniszczenia, które są efektem wpływu temperatury i procesów fizykochemicznych, które przebiegały po wlaniu temperatury, po wlaniu metalu o wysokiej temperaturze. A symulacje komputerowe pozwalają nam uzmysłowić sobie, jak to wyglądało. Tutaj wykonana symulacja tej właśnie formy. Widzimy formę do odlewania sierpów, 3 sierpów. Ten najmniejszy prawdopodobnie został uszkodzony, wobec tego przygotowaliśmy symulację na 2 sierpy. Sierp, bardzo ważne narzędzie w tamtym czasie, jedno z podstawowych. Jeśli odwrócimy formę na drugą stronę, widzimy drugi układ wlewowy, a więc zalewanie drugiego sierpa. W ten sposób widzimy rozkład metalu w formie, rozkład temperatury. To, co chcemy sprawdzić, czy technologia była prawidłowa, czy forma dawała właściwe wyroby. W tym przypadku tak było. Jeszcze jeden przykład skarbu znalezionego w pobliżu nekropolii, być może skarbu odlewnika, być może skarbu z grobu odlewnika. W każdym razie niezwykle ciekawego, chociaż nie mamy tutaj drogocennych wyrobów, jednak mamy tutaj surowce, bryły surowca, ale też fragmenty jakichś wyrobów. Żaden nie tworzy całości, niemniej każdy jest częścią czegoś innego. Stąd można uznać, że jest to surowiec, który był zdeponowany jako element przyszłego czy funkcjonującego warsztatu odlewniczego, gdzie te surowce były wykorzystywane. Mamy więc fragmenty naszyjników, siekierkę z uszkodzonym uszkiem i tajemnicze
bryły. Te tajemnicze bryły poddaliśmy badaniom i okazało się, że są surowcem pierwotnym, to znaczy pochodzącym bezpośrednio z ród, są miedziane. Jeśli poddamy to obserwacjom, są to obserwacje mikroskopowe, które widzimy, czyli zaglądamy do wnętrza tego obiektu, widzimy strukturę czystej miedzi z niewielkim dodatkiem arsenu, co jest typowe dla tego okresu stosowania miedzi arsenowej. Widzimy czarne elementy, to obszary korozji, widzimy drobne kropki. Widzimy te jako kropki, to jest tlen, który znajduje się w strukturze tego metalu. Tak wyobrażamy sobie, jak wygląda metal wewnątrz, w pewnym powiększeniu, to co możemy zobaczyć okiem mikroskopu. Jeśli będziemy starali się wejść jeszcze głębiej, w jeszcze większe powiększenia i w mikroskopię elektronową zobaczymy tę strukturę jeszcze inaczej. Nie ma tutaj już charakterystycznego koloru miedzi, niemniej wyraźnie wyróżnione są poszczególne jej elementy. Czyli w czystej miedzi pojawiają się drobne wtrącenia białe, które widzimy i interpretujemy analitycznie jako ołów, a więc miedź z niewielkim udziałem arsenu i z niewielkimi wtrąceniami ołowiu. Mamy więc charakteryzowany bardzo interesujący surowiec. Przyjrzymy się teraz naszyjnikowi, który jest jeszcze bardziej fascynujący. Jak powiedziałam, nie ma tam jednej całości, ale dwa fragmenty udało się dopasować do siebie. Stanowią one zaledwie połówkę, ale dwa fragmenty stanowiące połówkę to już jest duża część obiektu, który będziemy starali się w dalszej części zrekonstruować. Ale najpierw musimy zrobić badania analityczne, bo podstawą każdej rekonstrukcji są badania. A więc po kolei badania spektroskopowe, mikroskopowe, badania mikroskopii skaningowej. To, co widzimy tutaj, to kolejny już etap, który pokazuje tak zwaną mapę rozkładu pierwiastków, czyli tak jak pierwiastki układają się na tym zdjęciu, które widzimy w rogu ekranu. Przede wszystkim widzimy miedź, widzimy cynę i widzimy ołów. To już nie jest surowiec taki jak miedź, ale to już jest stop, czyli kompozycja dokonana celowo trzech składników: miedzi, cyny i ołowiu, czyli stop trójskładnikowy zwany brązem cynowo-ołowiowym. Mamy już podstawową informację. Kolejne informacje, które potrzebujemy, aby dokonać rekonstrukcji, to geometria obiektu, który robimy na przykład na podstawie skanu 3D i uzupełniamy brakujące elementy. Materiał już znamy, szukamy dostępnych analogii zarówno technologicznych, jak i konkretnych obiektów i szukamy na danym obiekcie śladów technologicznych, które pozwolą nam dopracować technologię wykonania tego obiektu, bo w efekcie to nas właśnie interesuje. Tutaj stosujemy modelowanie, między innymi zaawansowane programy symulacyjne pozwalają nam dokonać tego i wszystkie dane termodynamiczne o dawnych materiałach, które nie posiadamy, możemy na podstawie eksperymentów prowadzić do programu. W ten sposób zbliżamy się coraz bardziej do prawdy o technologii tego obiektu i jego właściwościach materiałowych, zarówno jego samego, jak i formy, którą dobieramy. Jak już zrekonstruowaliśmy sobie obiekt wirtualnie, zastanawiamy się teraz, jak był wykonany, jak doprowadzono układ wlewowy, czy do obwodu obiektu, czy do jego końców. Szukamy analogii w postaci innych form, zastanawiając się, jak ten układ wlewowy można przygotować. I tutaj znowu wracamy do obserwacji obiektu, obserwujemy jego końce, czy przypadkiem tu nie ma śladów układu wlewowego. Obserwujemy przełomy, aż wreszcie znajdujemy coś ciekawego na samym końcu, na przełomie. Wadę odlewniczą, czyli błąd, który popełnił technolog. Ten błąd jest dla nas punktem wyjścia do opracowania tej technologii. Skoro wada znajduje się w tym miejscu, to my musimy dobrać tak technologię, żeby wada wyszła nam w tym samym miejscu. A więc układ wlewowy musi być na pewno ustawiony do obwodu od góry. Szukamy dalszych analogii i tutaj z pomocą przychodzą nam inne znaleziska, między innymi skarb metalurga z Uścikówca z Wielkopolski, gdzie jest wiele fragmentów elementów, tak jak gdyby przygotowanych do przytopu. Wśród tych elementów, tak zwanych złomów, znalazł się też fragment układu wlewowego od jakiegoś naszyjnika, wyraźnie nieudanego, i taki układ wlewowy zastosowaliśmy również w naszym przypadku. Mamy już dwa ważne elementy technologii, więc możemy ją zrekonstruować. Jeszcze teraz tylko forma. Forma kamienna czy forma gliniana. Opieramy się tutaj na znanych nam przykładach, między innymi na formach do odlewania ozdób obręczowych z Legnicy i na tej podstawie dopasowujemy tutaj formę glinianą, metodę wytapianych modeli, która polegała na tym, że najpierw wykonywano model woskowy, oklejano go gliną, potem wosk wytapiano ze środka i formę wypalano. Do wypalonej formy wlewano metal, formę rozbijano. Była ona jednorazowa, jednak tą właśnie metodą odlewano ozdoby
w wielu przypadkach mamy takie ślady. Stąd założono, że naszyjnik odlano w ten sam zapewne sposób. Mamy więc już kolejny, ostatni już chyba, element układanki, którego nam brakowało. Wobec tego teraz już można przeprowadzić symulację. Symulacja pokazuje, jak metal wpływa do formy, zakładając, że mamy główny układ wlewowy i dwa elementy doprowadzenia tego metalu do obwodu naszyjnika. Tak widzieliśmy, wygląda rozkład metalu w formie. Z innych badań symulacyjnych wynika, że przepływ metalu jest spokojny, czyli forma jest wykonana prawidłowa, rozkład ciśnienia jest właściwy, rozkład temperatury w zasadzie również, ale tworzy się, jak na tym elemencie widzimy, tak zwany węzeł cieplny pomiędzy układem wlewowym a obwodem naszyjnika, czyli część najjaśniejsza o najwyższej temperaturze, czyli miejsce, gdzie metal najdłużej pozostaje ciekły. Jest to zwykle obszar niebezpieczny, bo w tym obszarze mogą pojawić się wady. I z kolejnej symulacji, która właśnie pokazuje nam przewidywane porowatości, czyli przewidywane wady w odlewie, wynika, że właśnie największe prawdopodobieństwo powstania wad w tym naszyjniku jest właśnie na samej górze. A skoro tak, no to mamy już przyczynę naszego pęknięcia, czyli to, co zidentyfikowaliśmy jako wadę wewnątrz naszyjnika. W ten sposób, mając te pojedyncze elementy, odtworzyliśmy technologię, w zasadzie zrekonstruowaliśmy ją w sposób wirtualny, po to nie, żeby sprawdzić, czy była właściwa, ale po to, żeby odtworzyć ją właśnie tak, jak w pewnym momencie nie udała się, aby przy odlewaniu tego naszyjnika. To, co możemy zauważyć, to to, że odlaliśmy ten naszyjnik z naszymi studentami, jest taką naszą rekonstrukcją. Oprócz rekonstrukcji wirtualnej jest rekonstrukcją rzeczywistą i bardzo cieszymy się z tej pracy. Natomiast oprócz samej technologii oczywiście zawsze w tle są ludzie, więc to nas interesuje również w sposób bardzo istotny. Stąd w całym naszym zespole wielu specjalistów również jest antropolog, który pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, kim byli ci, którzy zajmowali się tą technologią, kim byli nasi poprzednicy w tej funkcji, w tym zawodzie. No i tutaj właśnie na podstawie badania kości z grobu w Karcu, z grobu, które omawialiśmy sobie jako formy odlewnicze, gdzie znaleziono formy do odlewania sierpów, formy do odlewania siekier i gotowe płyty do przygotowania dalszych form, wiemy, że jest to fragment kośćca mężczyzny dorosłego, który zmarł jak na nasze dzisiejsze czasy dość młodo, w wieku 25-30 lat, ale był bardzo wysoki. 170-175 cm mierzył ten nasz dawny technolog, dawny odlewnik. I na koniec pytanie, czy inżynieria materiałowa potrzebna jest archeologom? Jakie metody możemy zaproponować? Czy nasze nowoczesne metody komputerowe, nasze nowoczesne badania analityczne pozwalają rozwiązać jakieś problemy? Wydaje mi się, że przekonałam Państwa, że tak, że zakres proponowanych metod, zakres zainteresowań naszych specjalistów współpracujących w ramach Centrum Badań na Warstwie Historycznych, symulacje komputerowe, eksperyment, który weryfikuje te badania, pozwalają na bardzo szerokie ujęcie tego tematu, a dyskusja w zespole wielu zainteresowanych naukowców z zakresu różnych dyscyplin, myślę, że ubogaca bardzo rozstrzygnięcie stawianych pytań. I na koniec raz jeszcze łącznik człowiek, technologia i to, co nas najbardziej w tym interesuje, nasze badania w zakresie archeometalurgii. A nie byłoby tych badań, gdyby nie całego bardzo dużego zespołu jednostek, które z nami współpracują, którym w tym momencie chciałabym serdecznie podziękować, tak jak i Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.